Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Oh yeah! Hell yeah! He's back! He's alive! Siemano gracze Rise of Kingdoms. Dzisiaj sobie pomówiłem troszeczkę o polskich królestwach. Na sam koniec odwiedzimy KVK, które tam robi naprawdę niezłe cyfry. Zresztą pewnie już sobie tam przeglądaliście jakiś czas temu, bo parę osób tam albo znajomych tam wiem, że pilotowało, albo tam coś pogrywało, albo po prostu widziałem raporty stamtąd i no jest bardzo niezłe to KVK, jeżeli chodzi o to zagraniczne, ale dzisiaj sobie przeglądniemy jakby tak polskie królestwa, które są w KVK lub też będą w KVK. Na pierwszy rzut oka wrzucimy sobie królestwo, które może nie jest do końca polskie, ale jest tam paru graczy, którzy migrowało z 3299. No i grają w tym momencie KVK. Raczej chyba nie wiem, czy już nawet nie wygrali, bo patrzyłem na statystyki. Teraz tutaj oglądniemy je, bo mam otwarte na drugim monitorze. Ale tutaj no, Kingsland ponoć w ogóle nic tu się na Kingslandzie nie podziało, bo ja wam coś pokażę ogólnie. Tutaj ta strefa woda, bo woda gra z ogniem na ziemię i wiatr. Tutaj w ogóle się zdarzyła dziwna sytuacja, bo tak, 3066 razem tu ze swoimi innymi królestwami przeszli przez pasa, rzucili tutaj forta, przeszli na pasa i stąd zaczęli po prostu czyścić ziemię, nie? Jakby, nie wiem, po pas 7 się wiatr załamał albo przestał grać, to wygląda tak, jakby po prostu ich zniukowali i po prostu przeszli dalej i od tej strony zaczęli wybijać ziemię, nie? To jest chore, nie? Tym bardziej, że tu wiadomo ogień, tutaj troszeczkę wiem, że widziałem wcześniej, że miał chyba więcej tego, czy mniej tego terenu niż teraz ma. No ale to jest, nie wiem, parę dni chyba jeszcze Kingsland chyba jeszcze, czy Kingsland, ten się jeszcze Zig nie otworzył, Zig chyba się za parę dni dopiero otworzy. A oni już to KVK w taki sposób wygrali. Rzadko się zdarza, że tak królestwa wygrywają KVK. Taka jest prawda, więc tutaj Bober z ekipą sobie no fajnie poczęli. Ogólnie ich tutaj statystyki, jak zobaczymy, 0,66, czyli kampu wody, no jest minimalnie lepszy od ognia, więc wiemy, kto tam zdobędzie gwiazdę. Ogólnie tutaj bardzo, że ziemia walczyła. To oni tak w pewnym momencie odpuścili, może dlatego, że wiatr został po prostu tam przełamany w tej strefie 6. Może to o to w tym wszystkim chodziło. Zobaczmy sobie ogólnie na KP. Też przejrzymy. Ona KP. A na wodzie mamy 3 osoby, ale proszę was bardzo, może tych Polaków tam było. Ale wiem, że 3060 fajne KD. Ale pomiędzy, o jest no. Ale ogólnie przez to, że chyba Kingslandu nie było, czy tam ten pas 7 został tak szybko połamany, to nie ma tu nie wiadomo jakich KP, zresztą zobaczę sobie na wszystkich. Tutaj najlepszy ma prawie 2 biliony, prawie. Wiem, że to są troszeczkę seedy, ale tu ziemia robiła robotę. Tak, indywidualnie zobaczyłem to 14,90 ziemi. Ma dobre statystyki. Pewnie oni tam cisnęli się z ogniem do jakiegoś pułapu, a potem po prostu nagle pękło, bo zobaczyli, co woda robi z wiatrem. Masakra ogólnie, co się na tym KVK podziało. Myślałem, że naprawdę troszeczkę chłopaki sobie i dziewczyny powalczą. Czy 0,66 można powiedzieć tutaj z paroma graczami polskimi sobie spokojnie wygrywa to KVK. Przejdźmy dalej. Trochę tych KD będzie, więc od razu wam mówię, że jest tego trochę. Wiem jeszcze o pewnym KD, które jest w KVK 3. Kiedyś chyba robiliśmy nawet. Ja tu pisałem do Tubylca, że jakieś dane, ale raczej on tylko mi podesłał Zigę, że wygrali. Nie wiem, nie będę miał tutaj statystyk z tego, bo tak królewski. Może tam coś znajdę.
Teraz tak. Zobaczyć, kto jest w jakim... Nie są jako temeczka. Najlepszy 6-2. Mamy pana. Co to tam? Tak tutaj. Zobaczmy sobie, kto tutaj ten raczej gwiazdę będzie, bo wiem, że to będzie wygrana, ale gwiazdek... Gwiazdę. Tutaj mamy 647. 3647 jest jako drugie według punktacji. Proszę 4 kampy. Tu 665. Pamiętajcie, że to jest to nudne KVK. Czy nie? Nie, 3665 jest tam najniżej. Niżej od 3662, gdzie tam PLS jest królem. To ciekawe, że to KD, bo kiedyś chyba stamtąd robiliśmy live'a, że tam jest wojna domowa, PLS prosił o wsparcie, żeby ludzie, którzy mają średni kontakt, chcą pomóc tam powalczyć, no to... No i według DKP wychodzi, że 3649, to jest tu niebieskie, powinno zgarnąć gwiazdę, nie? Cały z tych 4 kampów, no to 362 wygląda jakby było tym trzecią siłą, nie? Według tego. Tak to mniej więcej wygląda. Tu mamy 349, tu mamy 3647 i tu mamy 362, nie? A potem dopiero mieliśmy TKD, można powiedzieć, że wygrały swoje KK. Ale punktowo jednak, no jest to 349, oni powinni zdobyć chyba tę gwiazdkę. A już zdaje w tym KVK 3. Statystyki, jak tutaj sobie przeglądałem, no to zobaczmy sobie, czy znajdzie. Co tu najlepiej poszło? Lepiej. Złe tu jest, ale... No nie, bo to farm to jest... A to... To jest to trochę... Ale fajnie, że no polskie królestwo zdobywa gwiazdkę. No bo w sumie jest to polskie królestwo złożone tam z paroma zagranicznymi. Proszę się Sparta, nie? No i tu Belec jakoś to tutaj prowadzi. Pamiętam, że miałeś jakieś mocniejsze kody. Będzie to chyba tylko wiem, że to ona dziewczyna, która też gra. Ale to jest KVK 3, więc nie wymagajmy, nie wiadomo. Może to potem zapracuję, może w tunickiej siecie tam sobie po prostu ci ludzie się odnajdują i tam potrzebują po prostu grać, gdzie akurat mi tam wychodzi. Bo wiem, że jak mieli wojnę, bo to była po prostu jazda bez trzymanki, nie? Naprawdę. Tego co oglądałem. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Przejdźmy sobie może do królestwa 3025. Bo tutaj też fajnie mają dobrane, chociaż nie zobaczymy jak wygląda tutaj dobieranie. Zobaczymy tu na... Mamy... Tak, zobaczycie, tutaj gra lewo na prawo, czyli woda z wiatrem na ziemię i ogień, co dla mnie jest takim dziwnym rozwiązaniem, bo mi się zdawało, że tutaj wiecie, pod względem KP jednak ten wiatr, czy woda jest najmocniejsza, potem jest wiatr. Później jest, no z różnicą 30 milionów jest jednak ogień, a na samym końcu ziemia, ale ziemia znowu ma dużo więcej siły i tak samo więcej siły ma ogień, więc może to być jakaś równowaga? No wiemy trochę w Rise of Kingdoms już gramy, że to nie zrobi jakąś tam mega równowagę, jeżeli chodzi o KVK i jeżeli chodzi o koda. Tu wszystko zależy, kto też wiadomo ile spenduje, ale też kto ma jakie konta, garnizon rally, to robi największą różnicę.
Zobaczymy tutaj sobie jak poradzi 0,25 pewnie będą grali oczywiście na ogień, ziemia na wiatr. No i jak im tam wyjdą te pierwsze strony. Potem mamy tutaj 2653. Jak zawsze przy smurfach muszę się wywalić. Patrzcie smurfy. 2653. Myślałem, że o kolejnym KVK. KD. I smurfy tutaj, jak z tego co mi Radzie podesłał, no to są w wersji, są to jako ziemia i żeby na nie walnąć, smurfy grają ziemia i wiatr, na fire i grają lewo na prawo. Tak? No i ziemia tutaj ma czy smurfy w swoim kampu dają najmniej. Mają mniej. Ale dużo tych piątek zabitych to potem. Leczenia. To w sumie zdrową ziemię, jak sobie tam zawalczy na ogień, który wygląda no mniej, jeżeli chodzi o powerowo też wygląda gorzej. W deadach mają więcej. Zobaczymy, ja jako tylko to 1.1.5.8 z nimi walczyłem. No zobaczymy jak to im będzie wychodzić. No tutaj smurfy mają ciekawe KVK, na pewno mi się zdaje, że to jest dość wyrównane, więc nie można narzekać na ten balans, no bo co tam rzucają. Więc smurfy jak i 3.0.25 mają troszeczkę tam, wiecie, no. Moim zdaniem dobre KVK, dobre dobieranie, że też trafili moim zdaniem dobrze do cammate'ów. No i co, dalej lećmy sobie z kolejnym KD. Chcę przypomnieć, co tam jeszcze mieliśmy do odwiedzenia. 0,66 odwiedzaliśmy, 3,2,9,9 wypadałoby odwiedzić, ale to o tym powiemy sobie jeszcze troszeczkę później. Co tam mieliśmy jeszcze do 3,025 i... Tak, 3,025 rozmawialiśmy, okej. Tu mamy, to mamy. Bo tamte królestwa, które zdobyły gwiazdkę jak 2,960 i 2,653 macie oddzielny odcinek, więc to są kolejne polskie królestwa, które wiemy o nich i tam sobie działają. 3,2,5,6 chyba tam przegrało swoje KVK. A, wiem, patrzyłem ostatnio na nich. Widzicie? Dobrze sobie przypomniałem. Dużo jest tych KD, to muszę sobie zacząć rozpisać, albo zrobić oddzielną listę o polskich królestwach. To jest polskie królestwo, gdzie są Polacy i może taki odcinek będzie fajniejszy, że będziecie mieli odcinek, gdzie będziecie widzieli KD, w jakich tam seedach są. Oczywiście te seedy są o tyłek rozbić, nawet zobaczymy, czy ogólnie niektóre strony dalej się dobrze aktualizują pod tym względem. Ale popatrzę tu na 2.2.0.5. Ja ogólnie wstępnie nie mam tutaj danych z tego ale... Mam, że tu... Zobaczymy jak tam 2.2.0.5 wygląda po tak małych zmianach. Wiemy, że smurfy też troszkę tam jakieś małe zmiany miały na to KVK, więc też się przygotowują do walki. 2.2.0.5 tutaj jako woda jest w sojuszu z wiatrem, tak sugeruję po tym jak przed chwilą widziałem, znaczy niedawno widziałem ich walki. Nie, to nie tutaj widziałem ich walki. Ale nieważne, ogień z ziemią tutaj walczą przeciwko wodzie i wiatrowi, ale tutaj można zobaczyć, że woda ma kontrolę nad mauzolem u strefy 5. Tak samo jest tutaj przy wietrze, więc Kingsland im powie, lub też już przełęcze, na czym wszyscy stoją. Tutaj widzę, że nie zabudują większość tych. Właśnie spodziewałem jakichś tam ataków. Bo już dopiero niedawno weszli do strefy. Ale tu Kingsland zobaczymy, kto będzie pierwszy. Przejdźmy sobie po prostu najpierw może do tego... PPP? Co to jest za ten... A, okej. KVK. To mamy załatwione. Czy 2.2.0.5? Zobaczmy, jak 2.2.0.5 tam idzie. Wodę. 2.2.0.5. Asfalix tutaj jest takim drugą siłą. Tak. Wiemy. 2.2.0.5 łatwiej. Potem jest Wiedźmin. Ten Bozwos. No wiadomo, nie spodziewajmy się, nie wiadomo co dopiero po Z5, bo to dopiero Z5 była, więc
Tam wiadomo, że to może być coś jeszcze więcej tych KP mogą sobie zrobić w 7, jak i w Kingslandzie. Tak troszkę niżej, no ale 2205 gra, ma fajny ten KP. Teraz jak to wygląda na papierze, jak te kampy przegadamy. Teraz tak, popatrzcie, woda ma ponad 7,5 miliona. Boże, biliarda. Tak, to już tak patrzę? Nie, bo to jest military camp. Ponad 2000 jako KD ma, ponad 2 miliony ma. Tu mamy ponad 500 mamy różnicy. No cóż, chyba tak, albo 500 milionów. Potem mamy ziemię i woda na ten moment idzie po gwiazdę. Taka jest prawda. Jak będzie patrzeć ten Kingsland, ale wiadomo dużą stratę, nie? Chociaż pokonali tam, jak widzieliśmy, ziemię, nie? W tej strefie, więc to też jest ciekawe. Tak, zobaczę. 2.05 w topówce. Tu mamy 2.5.2.0. 3.3.0.2, najmocniejszy jest wiatr. Też znowu ziemia. O, chociaż tutaj widzę, że wiatr, woda, przepraszam, 1.7 też wygląda nieźle. Fajny kawał. Tak, trzymam kciuki za 2205, że im wyjdzie. A teraz idziemy do królestwa 3256. 3256. Co tu się... Walimy jakąś stronkę, żeby w ogóle mieć podgląd. To wybaczcie, bo to poprzedniego tu na drugim. Mieć podgląd, co tam się dzieje na 3256, jak tam ich wygląda KVK. Następnie można powiedzieć, że tak jak widzimy po mapie, że tutaj wersja wody z wiatrem znowu walczy na ziemię i tutaj widzimy, że strefę ognia i wody, gdzie walczy z sobą, no to wygra ogień. Tutaj jest na odwrót, tutaj bardziej wiatr pokonał ziemię. No i sobie przejdźmy sobie na statystyki. Tam wygląda w KVK. A, w sumie. Statystyki. 2,5. Podany słabiej z wody, no ale wiadomo, że to jest... Paczkuje. 3,4, 3,0 no. Ej, tak. Ale tutaj mnie chyba więcej. 2,5, 2,8, 2,8, 2,2, aż tak bardzo nie odstawało, nie? Tutaj tak samo woda. Z ogniem, no ciekawe dlaczego. To, że ta Z5 mi padła. Ale w tym momencie woda lideruje, jeżeli chodzi o KP. Wiatr, który w ogóle wygrał swoją strefę. No, wiatr, który wygrał swoją strefę, ma mniej KP zrobione od ziemi, nie? Tam wyglądało bardzo ciekawie, jak to tam wyglądało. No nic, też musimy poczekać na KVK i co tam po prostu u chłopaków się urodzi. Bo tutaj... No, trochę musi powalczyć, musi podciągnąć statystyki. Nie wszyscy. Pewnie tam będzie w Pass 7 ruiny i... Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I teraz na koniec przejrzymy się dwóm KVK. Jedno KVK się tyczy królestwa 3379, które tam walczy z 1.8, między innymi na TCG, na 2.3, gdzie też grają Polacy. Na 3379 też mam. Na 1.846 nie wiem, czy mamy Polaków. Możliwe, że mamy jakichś pilotów. No ale przejdźmy sobie najpierw do 3299. Tam ogólnie nie ma żadnego w tym momencie KVK, ale od jakiegoś czasu tam wygląda ogólnie bardzo słabo. Nie będę ukrywał, lubię mówić o polskich królestwach, ale kiedy widzę coś takiego, to no już trochę w kieszeni się otwiera, bo ja wiem, że jeszcze jakieś parę miesięcy temu oni chcieli zbijać siłę, chcieli iść w niższy seed, chcieli coś innego. A to nagle otwieramy migrację, ściągamy co się da, bo kombinujemy ponoć z domeną. Nie wiem, czy to jest prawda, chociaż pamiętam, jak z Witking gadałem o domenach, no to miał taki pomysł z tymi domenami. Ten pomysł z domenami jest no taki średni.
Zresztą to chyba przerabiał inny król Miekka chyba na 1001, więc ten pomysł też nie był na dłuższą tą domenę. Nie wiem, czy akurat Wilku to próbuje zrobić, ale wygląda moim zdaniem źle, więc dużo ludzi do mnie pisze: słuchaj, popatrz na 3299, bo się dzieje tak i tak. Ja mówię, okej, ale nie mam informacji, nie chcę ogadywać. Teraz dostaję więcej informacji. Że się tam na 3299 od jakiegoś słowo. Zobaczymy, czy... Bo to jest, moim zdaniem, to jest bardzo duży porcie. Naprawdę, tym bardziej, że oni teraz będą powiedzieć w KPK 4? Chyba daje czy KPK. Nie, ale będzie. Pamiętam. Ale wygląda to naprawdę, moim zdaniem wygląda to bardzo średnio, nie? KD, które fajnie wyglądało, to w tym momencie wygląda, jest jako Imperium Srebrne i wygląda gorzej niż w 3.2, kiedy chyba tam ściągała wszystko co popadnie, byle był Polak i zrobił polskie KD, nie? To jest dużo mówić, średnio to wygląda. Idźmy dalej. Omówimy sobie jeszcze to KVK 1846. Od razu statystyki. Statystyki mają bardzo, bardzo konkretne. Ja uważam, że tu to jest naprawdę mega KVK, nie? Mam tutaj swoje przewidywania, kto wygra oczywiście to KVK, ale no nie chcę tutaj gderać. Bo wiadomo, wiecie, że się dużo zmienia. Ja ofen byłbym za tym, że ta tutaj 1.9 razem z 1.846, jeszcze 1.846 jak na mocne KD powinno lepiej się prezentować tutaj w tej strefie, naprawdę, powinni cisnąć bardziej, a tutaj TCG KD teraz Kowskim, a w ogóle na Makoty to tutaj robi Staffer razem z Quadrą to 3.09 Quadra też się ogarniać te konto, bo nas bardzo wiadomo, że ale tutaj widzimy nieźle Askani. Ale wiemy, że 3379 to jest KD, który kiedyś się interesowałem, żeby do nim migrować i wiemy, że to jest niezłe KD. Teraz muszę Fire nagle się znajdzie się, robi za woda na ziemi nie nabija. Pierwsza walki z wiatrem, a Fire nawet jak zostaną trochę zepchani, no to mi się wydaje, że oni tak wrócą do gry, słuchaj. Chcąc nie chcąc, oni tak wrócą do gry, zobaczcie, że oni nie wypadli z tej. Zobaczcie, że mają tego do Makotę, czy ilował wszystko na siebie. Ale w tym momencie wygląda to nieźle. W tym momencie wygląda tak, że prędzej by wypadła ziemia z Kingslandu niż 1846. Jest taka możliwość duża. Ale no, tutaj sami możecie oceniać. No dla mnie wygląda to średnio, nie? Ta ziemia jakby zaraz po prostu pękła. TCG czy 2, 3, 5. Walczyć ogień, który dalej będzie w radzie, no i oczywiście wodę, które robimy. Ma dość mocne kąta, no i powiem wam, że chyba tyle chciałem wam tutaj statystyki, mniej więcej wam tego KVK. Tak chyba myślę, chyba wszystko chciałem powiedzieć o polskich królestwach, o graczach. Wiem, że jest tam parę takich mniejszych królestw, gdzie tam grają. No ale wiadomo, że tam niektórzy są w okresie jałowym, więc nie chcę tam jakoś jeszcze w tam wnikać. Zobaczymy przyszłościowo, jak mi tam będzie szło. Opada ogólnie, tak jak się popatrzy na polskie królestwa, no to fajnie się to rozwija, nie? Naprawdę fajnie. Mamy chyba 3 KD w tym roku już z gwiazdą, tak mi się, tak mi się 3 albo 4 nawet. Więc naprawdę jest fajny czas dla tych mniejszych, większych Rise of Kingdoms polskich. I co? Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, że jesteście. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Pchajmy przez cały czas do przodu. Jak będziecie mieli jakieś uwagi, pytania, dajcie, bo dogadamy, więc trzymajcie się jeszcze raz.